Dzień dobry. Dzień dobry. Jesteśmy teraz w firmie WR Ceramika. Rozmawia z nami pan Jarosław Rutyna, który przejął zakład po swoim ojcu. Zgadza się, tak? Tak. Zgadza się. Proszę nam zatem powiedzieć, dlaczego zdecydował się pan na otworzenie, no może nie na otworzenie, w tym wypadku na prowadzenie zakładu ceramicznego. Kiedy to było i właściwie dlaczego się tak stało? Muszę powiedzieć, że zakład istnieje od 1978 roku i można powiedzieć, że niejako od dzieciństwa miałem zaszczepioną ceramikę. Wejście do utworzonej spółki w 2004 roku było naturalnym procesem przekazania władzy w firmie. Ja miałem oczywiście możliwość wyboru, znaczy tato czy rodzice dali mi taką możliwość wyboru z własnej drogi ścieżki kariery, ale wybrałem jednak prowadzenie tego zakładu, które zostało mi na tyle dobrze zaszczepione, że po prostu chciałem to dalej kontynuować. Rozumiem. Skoro teraz jest pan właścicielem, to zapewne pan wywiera decydujący wpływ na losy firmy, tak? Czy jest jeszcze jakiś inny decydent? Powiedzmy szara eminencja z tyłu, to tato cały czas... Firma to jest spółka cywilna, więc wchodzą tutaj w spółce jeszcze dwie osoby. To jest dalej mój tato jako współwłaściciel i moja żona jako współwłaścicielka. I takim decydujący głos mam ja z moją żoną, a tato już jako, że osoba jest już na emeryturze, ma doradczy wpływ taki. Rozumiem. Czyli można powiedzieć, że na chwilę obecną dwójka ludzi ma wpływ na los firmy. Tak można powiedzieć. Czy fakt, że jak gdyby od, można powiedzieć, najmłodszych lat miał pan do czynienia z ceramiką, że był tato, który mógł pomagać, pozwolił panu uchronić się od jakichś trudności, czy mimo wszystko napotykał pan na jakieś trudności w prowadzeniu firmy? Myślę, że częściowo miałem skąd czerpać wiadomości, więc pewnych błędów mogłem nie popełnić, ale tym niemniej wiele takich schodów, że tak powiem, napotkałem na drodze i nawet, że tak powiem, bliskość taty też mi nie pomogła. Rozumiem. A czy mógłby nam pan przybliżyć jakiś problem, sposób, w jaki sobie z nim pan jak gdyby poradził? No muszę powiedzieć, że w przeszłości mieliśmy taki dość znaczny wzrost, jeśli chodzi o sprzedaż. I w tym też okresie zwiększaliśmy dosyć mocno liczbę zatrudnionych osób. Wprowadziliśmy nawet 2 zmiany na malarni. No niestety wtedy właśnie podjęliśmy taką decyzję, która miała dosyć zgubne dla nas skutki finansowe. Po prostu przyjęliśmy zbyt dużą ilość osób naraz, gdyż była taka oferta z Powiatowego Urzędu Pracy, że oni za nas sfinansują tam część wynagrodzenie i ZUS-y, ale niestety te osoby nie sprawdziły się i musiałem te osoby zwolnić wcześniej niż na to wskazywała umowa i później po prostu musiałem pokryć koszta te, które poniósł Urząd Pracy. Rzeczywiście. Tak, to... No w przyszłości oczywiście, w tej chwili, gdy to wiem, to na pewno nie zatrudniłbym tyle osób. Na pewno bardziej racjonalnie podchodziłbym do zatrudnienia każdej osoby i wolałbym po prostu przyjrzeć się umiejętnościom tych osób, zanim bym je przyjął po prostu. Rozumiem. To po prostu było takie w zasadzie uczenie się na błędach, tak? Tak. Bo rozwiązanie, można było powiedzieć, z jednej strony było drastyczne, ale to wymagało pewnie dla dobra firmy albo dla uzyskania jakości, tak?
No i jakości też dla dobrej firmy, bo po prostu nie nadążałem po prostu, ta ilość osób nie zarabiała jakby na siebie. Wiadomo, firma się prowadzi po to, żeby jakieś pieniądze zarabiać, a nie żeby tylko zatrudniać ludzi, a ci ludzie po prostu muszą wypracować pewne jakieś fundusze, no, które niestety wtedy było ich za mało. Rozumiem. A proszę mi powiedzieć jeszcze następującą rzecz. No, kilkanaście lat tak już prowadzi Pan firmę. Czy z perspektywy czasu widzi Pan jakiś problem, który wtedy był problemem, a dzisiaj już by nie był tym problemem, ponieważ ma Pan taką wiedzę, że postąpiłby Pan zupełnie inaczej? Czy coś takiego przychodzi Panu na myśl? Myślę, że jeśli chodzi o takie problemy, które kiedyś miałem, technologiczne, typu, nie wiem, jak dobrać skład masy albo jak reagować na zmieniające się parametry samej gliny, samego kaolinu, składu. W tej chwili jestem w stanie lepiej na to zareagować, szybciej i często wiele rzeczy ja potrafię zrobić bez laboratorium. Państwo jest laboratorium? Nie, ale potrafię to zrobić. Mogę to z zewnątrz jeszcze zlecić badanie, ale po prostu kiedyś musiałem to robić, ale w tej chwili już nie muszę, dlatego że no, jestem w stanie poradzić sobie z takimi problemami, które na co dzień występują. A to jest za pomocą prób i błędów w pewien sposób? Prób i błędów, no i lat już, których spędziłem, bo ja te kilkanaście lat, które już tutaj jestem, zawsze pełniłem taką rolę takiego technologa w zakładzie. U taty też. Jasne. A przypomina sobie Pan jeszcze jakiś inny problem, z którym chciałby się jak gdyby z nami podzielić i żeby poinformować to młode pokolenie w jakiś sposób, coś może banalnego, a trudnego dla nas w odbiorze, czy raczej nie? No myślę, że jeżeli chodzi o młodych, którzy zaczynają swoją karierę właśnie w biznesie ceramicznym, myślę, że żeby po prostu dobrze przemyśleli sprawę, gdyż to raz, że nie jest łatwe prowadzenie takiego biznesu, jeszcze tym bardziej jak się zatrudnia ileś tam osób, więc bierze się też odpowiedzialność za te osoby. Wymagane jest moim zdaniem tutaj czasami stalowe nerwy na wodzy, bo po prostu są takie sytuacje, w których człowiek nie jest w stanie tego przewidzieć, a tak jak mówię, no, zatrudnienie osoby to też branie za nich odpowiedzialność i także wtedy, kiedy się zatrudnia osoby, to trzeba też jakby zapewnić im pracę, czyli za tą pracę też muszą odpowiednio mieć wynagrodzenie. Także to jest też i dbanie o klientów, żeby tych klientów zawsze było na tyle, żeby ta praca była efektywna i opłacalna. Rozumiem. Czy uważa Pan siebie aktualnie za człowieka sukcesu? Raczej tak. Super. Fajnie, bo wydaje mi się, że skoro się udało i tyle lat jest Pan na rynku, bo to jednak jest ciągłość, bo tutaj słyszymy, że wiele firm jednak upadły, nie przetrwało tych trudnych czasów, prawda? Ale to jest Zagłębie, gdzie było kiedyś podobno około 200 tych małych i średnich firm. W tym momencie jest ich około 30. Tak, tak, ale to troszkę były inne czasy, inne w ogóle, inna produkcja, zupełnie inna ceramika i no przede wszystkim te inne czasy, które już mam nadzieję bezpowrotnie minęły. W tej chwili w warunkach gospodarki wolnorynkowej zupełnie inaczej prowadzi się taki biznes niż kiedyś, kiedy brakowało wszystkiego praktycznie.
a dobrze się sprzedawał towar, który trzeba było jakoś wyprodukować. A czy firma posiada jakieś mity, legendy, opowiadania, nie wiem, zdjęcia dotyczące prowadzonej właśnie działalności przekazywane? Mity, legendy to może nie, bo to jeszcze nie jest taki przedział czasu, ale osobiście zbieram takie różne materiały, które mogą opisać historię tego zakładu. To są przede wszystkim zdjęcia, które dał mi tato, które sam zrobiłem, na przykład zdjęcia sprzed rozbudowy zakładu, z początków, jakieś informacje w prasie, czy nie wiem, zdjęcia reklamowe, któreśmy sami zlecili, które mogą być ciekawe w przyszłości. Sam przymierzam się do zrobienia takiego albumu zdjęciowego, który pokazywałby zdjęcia właśnie historyczne już zakładu, który tutaj kiedyś istniał, a został rozbudowany do tych dzisiejszych czasów. Mhm. A proszę mi powiedzieć, jak Pan siebie aktualnie postrzegał? Tutaj jest dosyć jednak ostra konkurencja. Czy Państwo dbacie w jakiś szczególny sposób o wizerunek i jak to w pewien sposób przebiega? O ten wizerunek należy dbać. My dbamy go przede wszystkim o zachowanie wysokiej jakości produktów, które oferujemy naszym klientom, a także ukierunkowanie na takich klientów, którzy są w stanie docenić tą jednak dużą ilość ręcznej pracy włożonej właśnie w wyprodukowanie tego produktu. Czy określenie w tym wypadku firmy jako firma rodzinna to w Pana oczach jakiś atut, czy może wręcz przeciwnie? Ciężko powiedzieć, czy to jest atut. Ja mogę po sobie tylko powiedzieć, że dla mnie jest atutem, gdyż ze współwłaścicielami bardzo dobrze się dogaduję, więc nawet jeżeli się pokłócę, to szybko się, że tak powiem, jesteśmy w stanie pogodzić. Nie wiem, jakby to było, gdybym miał się dogadywać z obcą osobą. Nie wiem, jakby to było, ale tutaj raczej te układy... Sam Pan decyduje, niejako może zadecydować o losach firmy. Tak. Rozumiem. Czy macie jakieś plany na przyszłość? Kto się opracowuje? Jak to się weryfikuje życie? Może coś Pan na ten temat powiedzieć? Jeśli chodzi o plany, tworzymy je razem. Tato oczywiście też jest tutaj włączony w ten proces taki doradczy. Przede wszystkim trzeba by to podzielić na takie etapy. Jeżeli chodzi o plany związane z uruchomieniem jakiejś nowej produkcji, to jakby jeden dział, drugi powiedzmy, że same jakieś inwestycje w zakładzie, które unowocześniają czy rozbudowują sam zakład. No i tutaj jeśli chodzi o rozbudowę bazy klientów, którą już w tej chwili mamy, no to jest jakby wszystko jest razem związane, ale to jakby trzeba rozdzielić wszystko. Rozumiem. Proszę powiedzieć, jacy według Pana pracownicy są jak gdyby niezastąpieni, niezbędni, by zapewnić jednak przedsiębiorcy, sukces? Ja sobie cenię przede wszystkim pracownika lojalnego, taki, który też ma duży zasób wiedzy o stanowisku, na którym pracuje, a także takiego pracownika, który ma jakby chęć do tego, żeby coś od siebie jeszcze zaproponować, czy udoskonalić coś, co już jakby funkcjonuje w zakładzie. Łatwo jest takiego pracownika? Nie, takiego pracownika jest bardzo trudno. Pracowników czy osób, które chciałyby się zatrudnić na danych stanowiskach jest dużo, ale takich, z których ja byłbym zadowolony, że został przyjęty, na pewno
trudno się takiego osoby szuka długo i nie jest to łatwa sprawa. Rozumiem. Może to za wcześnie by o tym mówić, bo sam zupełnie niedawno przejął Pan firmę, ale chciałby Pan przekazać firmę następcom? Nie wiem, syn, córka? Mam syna, chciałbym przekazać mu tę firmę, ale myślę, że nie będę stawiał mu jakichś wymagań takich, że musi przejąć. Jeżeli będzie miał inny pomysł na swoją przyszłość, to nie będę mu stawiał jakichś przeszkód. No trudno. Jasne. A czy już w Pana głowie kiełkują jakieś pomysły, jaki sposób byłby odpowiedni, najlepszy do ewentualnego przekazywania takiej wiedzy, którą w tym momencie Pan posiada? Myślę, że podobnie zrobiłbym jak to zrobił mój tata, czyli zacząłbym po prostu od początku, czyli żeby syn poznał proces produkcyjny jakby od podszewki, czyli musiałby zacząć jako odlewnik i skończyć na opracowywaniu masy czy szkliwa, dlatego że wtedy miałby pełne pojęcie o zakładzie, o procesie produkcyjnym, o technologii i po prostu, żeby miał szerszą wiedzę na ten temat niż tylko taką biznesową, handlową. Rozumiem. No cóż, no to w takim razie życzę, żeby się rzeczywiście tak stało w przyszłości. Oprócz tego oczywiście sukcesów. Dziękuję bardzo. Żeby się Pana plany zrealizowały. Bardzo dziękuję za